Witajcie, my żegnamy się z hotelem i jedziemy do Tokio. Mamy naszą walizę i w drogę, ale nie jedziemy tak zwyczajnie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Teraz witamy Was bardzo serdecznie ze stacji w Osace. Jest to centralna stacja główna. Jak widzicie, wszędzie wokół są napisy, że Shinkansen Tracks, Shinkansen Tickets. Więc jest to nasz dzisiejszy środek transportu. Co to jest Shinkansen? Patryk Wam opowie. To jest trzeci najszybszy pociąg na świecie, po szanghajskim i chińskim. Mamy jeszcze godzinę do odjazdu, ale przyjechaliśmy tutaj dużo szybciej, bo no nie idzie nam najlepiej z tym transportem po tej Osace. Gubimy się, jeszcze nam troszkę zajmuje, chociaż już jesteśmy lepsi niż na początku. Ale tak, przyjechaliśmy szybciej, żeby teraz może coś ewentualnie zjeść, poczekać i pójdziemy wtedy tam na nasz pociąg, pokażemy jak to wygląda. Przyszliśmy do kawiarni, dostaliśmy nasze pączki zamienięte w coś tam, bo mieli kanapki, ale żadne nie ma napisane z czym jest. Niestety pan po angielsku nie mówił, więc na szybko wzięliśmy jakieś takie, nie wiem co to nawet, jakieś coś tam lemon. Ale patrzcie, co jest ciekawe. W kawiarni, tutaj nie wiem czy widać, ale to jest normalnie smoking room, że tam można palić w kawiarni. W środku tutaj wszyscy siedzą, a tam jest pokój, że można palić. Ciekawe, w Europie raczej już nie ma takich miejsc. Jak widzicie, na stacji w Japonii można kupić dużo gotowych posiłków. Ogólnie tutaj w każdym sklepie można tak naprawdę kupić jakiś gotowy posiłek. My teraz sobie patrzymy, co możemy kupić na drogę. Wczoraj próbowaliśmy już trochę słodyczy, ale my to jesteśmy wybredni ze wszystkim, z jedzeniem, ze słodyczami, także nie wiem. Patrzcie jak on wygląda, to jest jak kapsuła czasu normalnie. O, tu ma w ogóle nazwę N700 Supreme. Brzmi jak jakaś numer miotły z Harry'ego Pottera. Automaty z napojami są wszędzie. Tyle razy nam już uratowały życie, że nie zliczę. A napoje naprawdę nie są wcale drogie jak na taki automat, bo wodę można już tutaj za oj, kliknęłam, za 110 jenów, czyli za około dolara. 2,50 zł można kupić wodę już. Więc naprawdę bardzo spoko, a jest to mrożone, przychodzi zimniutkie, więc fajnie. To jeszcze nie jest nasza kapsuła czasu, nasza jest następna. Ja i kapsuła czasu, proszę bardzo. Po Japonii, żeby się poruszać ogólnie, można wykupić coś takiego, co się nazywa JR Pass. I to pozwala nam na jeżdżenie pociągami po całym kraju, ile się chce. Ten pas kosztował $311. Na stronie takiej, co my patrzyliśmy, kosztował $311. I w nim też jest wliczone prawie wszystkie Shinkanseny, czyli te pociągi. Akurat ten, co my nim jedziemy, nie jest wliczony. Zakładam, że dlatego, że to jest długa trasa. I jeszcze jakiś tam jeden nie jest wliczony. Poza tym wszystkie pociągi. Więc jak się podróżuje dużo po Japonii, to się bardzo opłaca to wykupić. My no głównie jedziemy do miast, podróżujemy subwayem, więc nam się niezbyt opłacało. I bardzo chcieliśmy pojechać tym Shinkansenem, boże jakie słowo trudne. Dlatego też nie kupowaliśmy tego JR Passa. Ale ten JR Pass teraz kosztuje 311, tam $320. Od października idzie do góry na $530. Wtedy już ogólnie uważam, że nie będzie się go w ogóle opłacało kupować. No i te kwoty, które teraz powiedziałam, to jest za 7-dniowy pas. Są różne pasy, są 7, 10, 14 dni, także zależy. O, odjeżdża! Baba! Mówisz, ta nazwa to jak miotła z Harry'ego Pottera. My i Shinkansen odjeżdżający. Nas przejazd tym pociągiem kosztował w jedną stronę na osobę 400 zł. A jeszcze będziemy nim wracać, czyli ogólnie powiedzmy, że taki bilet w tą i z powrotem 800 zł na osobę, co jest ogólnie mega drogie, wiadomo. Za tyle to nie wiem, gdzie bym pojechała w Polsce, chyba wszędzie. Ale 600 km trasa. No tak, no 600 km, więc jakby, no to tak naprawdę więcej niż z Gdańska, chyba do Warszawy jest 500, czyli z Gdańska gdzieś tam dalej trochę za Warszawę. No sporo. Teraz widać jaka jest duża ta stacja, one naprawdę odjeżdżają co kilka minut. Tam widać, tutaj, no właśnie jeden odjechał, 7:57, nasz jest o 8:06. Tutaj jest rozpis. Następny 8:15, 8:30 i tak sobie jeżdżą. Taka średnia punktualność tych Shinkansenów w skali rocznej to jest 0,9 minuty i to już wlicza wszystkie naturalne katastrofy, więc są mega punktualne. Mogłyby się takie w Polsce przydać. No co ty, Pendolino jeździ. 8. A i 8 Tutaj w ogóle nie ma naszych tych
tam żeś nas zrobił, Bambol. Okej, wchodzimy. Drzwi no takie dość niskie. Jakby ktoś miał z 1,80 m, to by już miał problem lekki. Pociąg wygląda jak pociąg. Lipa, nie ma wtyczek do ładowania telefonu. A nie, patrz, coś tu jest. Co to jest? Jednak jest. Krzywy alarm. Papa Osaka, jeszcze wrócimy tutaj. A dlaczego i po co? To jest temat na inny filmik. Już pobraliśmy profesjonalną aplikację, proszę bardzo, 267, teraz jedziemy. Ale za oknami patrzcie, jakie ładne widoki. Można pozwiedzać Japonię przy okazji. Bardzo fajnie. Góry widać, zielono. Teraz widzimy Mount Fuji, proszę bardzo. W lato jest podobno bardzo mała widoczność, a jednak. Ale to nie będziemy raczej jechać nigdzie bliżej, żeby ją zobaczyć, to nam wystarczy. Ile można się patrzeć na górę, nie? Witamy z Tokio, właśnie poszukujemy jakiegoś 8. najlepszego ramenu na świecie. Czy tam w Japonii, nie wiem. Główny problem, jaki napotkaliśmy, jest taki, że nigdzie nie ma miejsca na naszą walizkę. Wszystkie lokery są zajęte. My mamy dopiero check-in w hotelu za 4 godziny. Także w ramenie też nie ma dla nas miejsca. Więc idziemy do... O, fajnie, że się odwracasz sam, gimbal, fajnie. Aha. No to fajny sprzęt. Się sam odwrócił, popsuł. Halo, stop. Ciężko opisać chaos tu panujący, ale tak to wygląda. Witamy Was już z Japonii. Z Japonii, byliśmy już w Japonii od kilku vlogów. Witamy Was już z Tokio. Jesteśmy w naszym pokoju hotelowym. Właśnie wychodzimy na miasto, wychodzimy do jakiegoś centrum handlowego pooglądać różne japońskie sklepy. Taki jest nasz plan na resztę dnia. Umyci, po podróży, pociągiem, zadowoleni, wychodzimy. Teraz witamy Was na ulicy, gdzie wszystkie sklepy są z technologią i z różnymi... Całą dzielnicę, tak? Cała dzielnica to jest wielkie centrum handlowe z mangą, anime, technologią, jakimikolwiek gadżetami. Wszystko po kolei tutaj się może takiego kupić. Od dziwnych rzeczy po normalne. Zresztą zobaczyć. Zostało nam to polecone przez Patryka, kolegę z byłej pracy. Zobaczymy, co tu znajdziemy. Na razie wygląda to dokładnie tak, jak się spodziewałam, jak przyjedziemy do Tokio, że są właśnie te reklamy wszędzie. Patrz, widziałeś, jak będą przejścia na vlogu, tak sobie machnęłam. Reklamy takie, wszystko duże i animowane. Jak pewnie wiele osób wie, cała Japonia, zresztą nie tylko, bo kolega Patryka również uwielbia anime. I tutaj mamy przykład takiego sklepu właśnie. I dalej, i dalej. Ja też jestem głodna. Jakiś gamerski tutaj jest. Co tu się dzieje? Zobaczcie, mamy oldschoolowe japońskie toalety. Tutaj możemy sobie, wiecie, podmywać rzeczy. Tutaj są wszystkie opcje. My widzieliśmy, na razie w toalecie publicznej była, że muzyczka. Raz już sama leciała, raz, że można było sobie wybrać. I w obu hotelach na razie mieliśmy właśnie dokładnie coś takiego. Bardzo fajna opcja. A cena 140 000 jenów japońskich. A jest nawet za 173. Czyli 1738. 630, tak. Będzie cena na górze. No. Więc zerkajcie. Idziemy i ta ulica nie ma końca, kochani. Tutaj jest już więcej jedzenia. Widzimy, że więcej się zaczyna właśnie robić miejsc z jedzeniem. Były też już miejsca, gdzie była kafejka z kotami. Zastanawiamy się ogólnie dlaczego. Tutaj po lewej, teraz widać i zaraz też będzie widać, stoją takie panie, na przykład ta tutaj w niebieskim po lewej, i one coś promują. I to naprawdę, ta cała ulica wzdłuż jest wypełniona tymi paniami. Ich ulotki są w języku japońskim, więc też nie rozumiemy, co one promują. Zresztą mówią też tylko po japońsku. Ale po prostu jesteśmy bardzo ciekawi, bo naprawdę tutaj zresztą też widać, że
stoją co chwilę. Tutaj na przykład sprzedają rzeczy i nie gwarantują, że one będą działać. No ale widać, że stare rzeczy, więc ma to sens. Stare jakieś kasety, a tu obok się idzie... Stare rzeczy, to są retro konsole gier. Dobrze, retro. Tu obok się idzie i mamy na przykład fontannę do stóp. Albo zmywarkę taką, co można postawić na stół. Z ultrawioletem chyba, bo to ogólnie ma czyścić i zabijać bakterie. A, Dodatkowo. no widzicie, takie rzeczy są. Szkodliwe dla skórek, dobrze pamiętam. Uwaga, przyszliśmy na jedzonko do takiej miejscówki, nazywa się Go Go Curry, to jest chyba jakaś sieciówka, ale po prostu było po drodze, więc mamy katsu curry. Zobaczymy, już dobre. Ale fajnie, bo woda jest wszędzie za darmo, po prostu stoją takie te, można sobie nalać, tak jest w wielu miejscach. Znaczy chyba we wszystkich w sumie, w jakich byliśmy. No ponad wszędzie za darmo było. No. Fajny jest sposób zamawiania, bo na wejściu jest taka maszyna, gdzie się po prostu wkłada pieniądze i wybiera i zamawia. Wychodzimy. Właśnie wyszliśmy z jedzenia. Jeszcze chciałam tylko dodać, że kosztowało to nas tylko 900 jenów na osobę, czyli jest to $9, czyli około 30 zł na osobę, naprawdę bardzo tanio. Jak widać, da się tanio zjeść w Japonii. Zresztą ogólnie na razie ceny tutaj uważamy, że są naprawdę bardzo spoko. Nawet w Universal jak byliśmy, ceny były dużo niższe niż w Universal w Los Angeles, gdzie byliśmy. Czy to było w Los Angeles, ono było gdzieś tam. Hollywood ogólnie, No. Także tak. Oceniam to na bardzo dobre, wiemy, że pewnie jest to jakaś sieciówka i ogólnie ktoś, kto naprawdę jej lubi japońską kuchnię, powie, że to jest jakieś słabe kary itd. Ale po prostu my jesteśmy bardzo wybredni, jeżeli chodzi o jedzenie, ale wybredni w zły sposób. Po prostu mało rzeczy lubimy i jak coś wygląda niesmacznie i coś wygląda, co nam nie pasuje, my tego nie zjemy po prostu. I tacy jesteśmy oboje, dlatego też my ogólnie mamy troszkę problem z jedzeniem tutaj, bo dużo miejsc ma takie, że stajemy i patrzymy na zdjęcia jedzenia i po prostu nam się to nie podoba i nie zjemy tego. Takie jesteśmy dwie wybredne łajzy. I teraz proszę bardzo, idziemy. Patrz, jaki ładny kadr nam wziąłem. O kurde. Ty jesteś wyblurowany, ale co tam? Pełna profeska. No. Idziemy do jeszcze jakiegoś sklepu jednego, który Patryk upatrzył i potem zobaczymy. Aha, to tutaj to jest wszystko jeden sklep, do którego Patryk uznał, że idziemy. 8 pięter cudów. Cała Cudów. elektronika, od telewizorów po nawet maszyny do faksu, które dalej są do dzisiaj używane w Japonii. Także tak. Jak możecie się domyślić, jestem bardzo podekscytowana, żeby tu iść. Ale no dotrzymam towarzystwa. Żeby nie było. Pokażę wam, co ciekawego tutaj może być, przynajmniej będę kamerzystą. Na razie wchodzimy, jest jak w takim sklepie w Australii. Ej, tu jest jak w JB Hi Five. Hi-Fi, nie Hi-Fi. Tak wygląda wielki technologiczny sklep w Japonii, kochani. Dużo różnych reklam. Mówię, jak w JB Hi-Fi w tym sklepie takim. Patrzcie. Tu jest coś genialnego. To już rozmawialiśmy w ten sposób z panią w Universal. W ten sposób załatwialiśmy to, żeby kupić bilety na tych głupie Nintendo. Przepraszam, nie głupie, źle się wyraziłam, na te Nintendo. I tutaj było tak, że pani po prostu klikała, mówiła, ustawiała język właśnie, że tam chce na angielski. Potem Patryk mówił, pani sobie czytała i w ten sposób się porozmawialiśmy. Naprawdę super sprawa. I przynajmniej ta wersja angielska, naprawdę to, co ona mówiła, było... brzmiało bardzo dobrze po angielsku, więc wydaje mi się, że bardzo fajnie też działało. Ile to kosztuje? Nie wiem. Nie ma ceny chyba. Tu jest jakieś, a to jest inne. 15 masz to. Tu jest jakieś 30 coś. A to jest to chyba. No ciężko powiedzieć, ile kosztuje. Ale naprawdę super sprawa. W ogóle pomyśl sobie, jakby ktoś jechał sam gdzieś do jakiegoś kraju i podróżował i się bał, że się nie dogada, to użyć tego i spoko. No, a są te. Popatrzcie, nakładać na szyję. Ej, fajne! I tutaj wieje. Widzieliśmy, ludzie naprawdę tutaj to noszą. Fajne. Ile to kosztuje? 10 000, to masz Czyli 100 58, dolarów. czyli 250 zł gdzieś.
Mega Jak się sprawa. żyje w kraju takim gorącym, spoko. No i temperatura spada do 17 stopni, tutaj było napisane. O, wow. Jest naprawdę Ciekawe, ile spoko. bateria wytrzymuje. Okej, okazało się, że tłumaczy jest tutaj pełno. Ceny tak mniej więcej $327, tak około takich cen. Telewizor. Aha, to nagle w środku idziemy, a to sklep z alkoholem. Spoko. W razie gdyby ktoś przyszedł kupić telewizor i miał ochotę też na szampana. Chodzi ogólnie o porównanie cen elektroniki tutaj, a z Europą czy z Australią. Patryk porówna. Ceny mi się wydaje, że są tańsze niż w Europie, a są podobne do Australii. Wydaje mi się, że to tak mniej więcej różnica 10 do 20% będzie. Na przykład tutaj jest nasz gimbal, dzięki któremu ten vlog jest taki smooth. On kosztuje 514 tych jenów, nie, dolarów australijskich. My zapłaciliśmy też tak podobnie, tak? Jakoś 510 chyba zapłaciliśmy No. za niego. No to wiadomo, że to jeszcze jeszcze tutaj przeróbka, tak? Wiecie o co chodzi. Cenowa, że na inną walutę i tyle. Tak samo jeżeli chodzi o Apple'a, bo produkty Apple'a w Australii są też tak do 10% tańsze. I tak samo tutaj zauważyliśmy. 10% tańsze niż w Anglii. W Polsce są droższe MacBooki i iPhony. A. Polska jest 5. najdroższym krajem, jak chodzi o iPhony na świecie, jak już pamiętam. Widzicie takie ciekawostki od Patryka. Patryk powiedział, że następny taki kupujemy. Żebyście mieli najlepszą jakość vlogów, kochani. Pełna profeska. Jak będziemy tą szynę przenosić, nie wiem, jeszcze rozmyślamy. Szkoda, że tego nie potrafimy ogarnąć. Co? Patrzcie, to my. Patrzymy się w ten aparat taki wielki. W tym sklepie nawet mają pianina. I gdzieś... Ała, ugryzłam się w język. I gdzieś na tym piętrze jest też restauracja. Szok. Wszystko, naprawdę. Wydaje mi się, że można tutaj w tym sklepie cały dzień spędzić. Minimum. I to tyle, kochani. Dziękujemy Wam bardzo za przeżycie tego dnia podróży i kawałki dnia w Tokio z nami. I do zobaczenia za tydzień. Siema! Nacisnęłaś nagrywanie. A, dlatego mi wtedy nie działało.